you. I know you have everything we need and everything we don't need. But first we have to eat. Woo! Can I do one time, Bim Bim? Oh my god, this is awesome! My girlfriend doesn't need much to be happy. Monica, you don't need much to be happy, huh? No! Antoś, podoba Ci się? Fajnie jest? Tak. Fajnie? Bardzo fajnie? No, Lubisz tuk-tuki? tak. No nie? Najlepsze. Zajebiste, nie? No, zajebiste. How old is this tower, Lotus Tower? Lotus Tower, yeah, this one, only each one $20. But how long ago you built this? It's now near 2 kilometers. 2 kilometers? Yes. Oh. $20 one each one. But is this new or old? Old. Which year did you build this? This one up going Yeah, I know. $20, Yeah. huh? Each one $20. Now you are going to two people, $40. Okej, jesteśmy na miejscu. Alutka Street Food to jedno z najlepszych tego typu miejsc z jedzeniem w całym mieście. Można wybierać i przebierać, jak widzicie jest tego cała masa. Polecam tę miejscówkę z czystym sumieniem, znajdziecie tutaj autentyczne jedzenie, bez żadnych turystycznych twistów w potrawach. Jest tradycyjnie, jest ostro i właśnie zdałam sobie sprawę, że oprócz nas nie widzieliśmy tam żadnego turysty. Jest to przy okazji też taki 100% Antosiowy raj. Serio, koleś jest tak zafiksowany na punkcie żarcia, że chyba nigdy wcześniej nikogo takiego nie poznałam. Z taką pasją, obsesją wręcz czasami. Zaczynamy łowy, bo coś już tam zaczyna poburkiwać powoli. Pięknie ten ryż wygląda. O Boże, chcę go spróbować całego. Ryż to jest w ogóle podstawa diety. Tutaj robi się też makaron ryżowy, mąki ryżowej się dodaje. Do you want to try one burrata? Yeah? Of course. You need to ask me twice. Yeah? Bo Antek się śmieje, że ja mam taką torebkę jak panowie parkingowi we Włoszech. A mam parchigiano? Parcheggiador, yeah. There's cheese inside. Or empty, nothing. It smells so good. Yeah. It's cheese? It's with cheese, yeah, okay. Can we get two? One. One take away? No, Oh, no. two. Yeah, the fruit, yeah. Sit down. Thank you. Oh, you gotta see here, Monica. I wanna see how... oh, we have to wait. It's like... To wygląda jak naleśniki. Like the pancakes, right? Yeah, it's a pancakes filled with cheese. Polish pancakes, yeah. To wygląda totalnie jak naleśniki. Impreza jedzie. Okidoki, thank you very much. Kolację zaczynamy od placków parata, czyli od tradycyjnego chlebka wywodzącego się z kultury indyjskiej. Mamy kurczaka tandoori, miks sałatkowy oraz słodko-kwaśny sos. Uwielbiam piękno, które tkwi w prostocie, więc nie mogę się doczekać. You will never believe it. I didn't fucking record a single second. Potrawa zajebista, jak naleśniczki mamusi w domu, tylko że z serem. Jest to bardziej słone i czuć ten posmak. Ale jak się pomiesza z tym sosikiem tutaj, co podali, to w ogóle wjeżdża jak złoto. To wszystko ma sens. Chciałam wam też przy okazji pokazać, proszę bardzo, to jest poprawnie zjedzony kurczak. Jak widzę, jak ludzie jedzą kurczaka widelcem i nożem, to mnie szlak jasny trafia. Jak można jeść kurczaka nożem? I koło tej kulki na końcu, te chrząstki, to mięso odstaje i to wszystko idzie do kosza później. Ja nie mogę, to jest zero szacunku w ogóle też do jedzenia. My z tatą zawsze tak kosteczki wylizaliśmy, że aż śniły. Tata zawsze mówił, kurczaka się je po krakowsku, po królewsku. I tak też robię. No nie, Antek? Tak, Kurczaka. najlepsze. Palcami, Palcami? rękami, a nie widelcem. No nie? Tak, No. oczywiście. Co ty myślisz? No tak, no. No.
Sałatka, miks sałatki. Mega ostra. Sałatka dangerous. Dangerous. Jak ktoś ma reflux, tak jak Antoś, to bardzo dangerous. Hello! Amo! Oh my god. This is typical Sri Lankan. Which one? Yes. Oh my god. Look at this. Hi. Can I get one of One these? piece is 80 Yeah. rupees. 80 rupees. This one piece is 100. 100. One And pizza. What is how the do name you of call- this? Yes. What is the name? of it? Brown square. Brown sweater. Browns. Okay. Yeah, we'll get one of these. One piece. Yeah, just one piece. Proste składniki: soczewica, krewetki, cebula, liście curry. Wszystko smażone na głębokim oleju. Na wierzchu jeszcze więcej pikanterii w postaci posiekanej marchewki, kapusty i ogórka. Przy okazji zaczyna też powoli wychodzić, kto ma jaką tolerancję na ostre. And you can feel this spice, which is it hits you in the beginning, and it goes away right away. You know, it's like very light spice. It's a suffer for me to watch you eating. Oh. From 1 to 10? 8. Really? Just bring it on. Oh my god. You have to try the whole thing. Oh my god. It's so spicy. It's so spicy. Spicy, ja? Dzieciaki się ze mnie śmieją, bo mówię, że ostre. Dla nich to jest pewnie kaszka z mleczkiem. Mega dobre. Ale dla mnie za ostre. It's too spicy for me. Azjatyckie miasta mają to coś, co pieści wnętrze w wyjątkowy sposób. Oprócz eksplozji smaków serwuje ucztę kolorów, dźwięków, zapachów, sytuacji, najkrótszych znajomości życia, przypadkowo wymienionych zdań, celowo wymienionych uśmiechów, a jak człowiek już wejdzie w tę rwącą, tryskającą życiem rzekę i da się ponieść prądowi, zaczyna działać podróżnicza magia. Miejsce miliona detali, tysiąca historii, setek buzujących emocji. W tych tłocznych, chaotycznych, nieprzewidywalnych zakamarkach ziemi paradoksalnie czuję wewnętrzny spokój i pełną spójność z tu i teraz, czyli to, co kocham najbardziej. Nie tylko w podróży, ale i w życiu. To jest właśnie to, o czym mówię. To jest właśnie ten chaos. Trochę mi się Hello, hi! Hello, mister! Co chciałam powiedzieć? Stanęłam sobie w jednym punkciku, bo robiłam zdjęcia. Kilka ujęć. I mogłabym tak stać chyba jeszcze z godzinę. Tyle się tutaj dzieje dookoła. Przy każdym jednym kramiku, przy każdym stoisku ludzie przychodzą, ludzie wychodzą, cały czas jest ruch, jest pęd, no po prostu chłonę to. Tam się dzieje wszystko, tam jest tyle historii, tyle szczegółów, tyle detali wspaniałych, te zapachy, te dymy. No nie ma nudy w ogóle, nie ma tej sterylności na pewno i to jest w tym piękne. Ktoś nas woła. No i oczywiście każdy chce nam coś sprzedać. Teraz idziemy zjeść jajko. Hello. Hi. What are those? Is this samosa? And what about this? It's vegetable. Sorry? Vegetable. A vegetable. Samosa also. Yeah, looks like samosa. This one beef. Okay. And this is pan fried and this is deep fried, yeah? Yeah. This is Yeah, fine. okay. With vegetables, this one? No, this one chicken. Oh, chicken. Okay. This one egg roll. Egg roll. Oh, nice. This one dry fish. This is? Dry fish. Oh, with fish inside. Oh, nice. Good. How much is a piece? 40 rupees. 40 rupees. Can I have one of these and one of these? Yeah. Thanks a lot. Mmm. It's so sweet. It's with caramelized onion. Is it Wow. sweet? Someone is calling my name. Wow. It's super good. You can feel cumin.
There's cumin inside, caramelized onion, which makes a perfect balance together. Caramelized onions and cumin is like, wow. Like this crunchy part? You're right. Uh-huh. And then there is a ground chicken. You can feel a little bit of garlic. And this is super And of course a crispy, little bit of spice. right? Spicy mix. It's pretty, really good. Now we're going with the deep fried fish. This one is good. It's nothing special compared to the other one. The other one was like crazy tasty. This one you can feel lemongrass. You can feel the lemongrass. You can feel the sambal oleg. And there is this fish which is like super soft and tasty. But the samosa thing is kind of really doughy. You really feel the heaviness of the dough. It's pretty heavy. The other one was like super light and crunchy. Definitely the chicken samosa is much better. No, this The tastes outside like is, as you said, it's heavy it's doughy and it's gummy, so like, Right. yeah. and garlicky. There's a lot of garlic going on in That's this also one. spice. Oh my god. You can barely feel the fish. That's the problem, I think. But the chicken samosa, wow, 10 on 10. Seriously. Tu mamy egg roll i to jest tak, ciasto naleśnikowe posmarowane jajkiem, zawinięte i smażone na głębokim oleju. Cieciorka. Cieciorka i uwaga, niespodzianka, cała masa kary. So it's not Okay. egg roll. So I think he said egg roll, but it's not egg roll. I think it's not. It's some kind of curry, potato curry, I think. No, it is egg, yeah. Oh yeah, there is an egg. A, Okay. czyli to jajko nie jest rozszczepane, to są All po prostu right. jajka. Bardzo dobre. Bo ja nie jestem największą fanką kary. Ale spoko. Amo, you wanna have, ja? A please. Just a little bit, No i I'm full. oczywiście ostre. Co my tu mamy? Wygląda jak chrupki, ale to chyba nie są chrupki. Pretty typical from India. And to, what is this? Panipuri. Panipuri? Yeah, typical Indian food. We can try. It's like Yeah. it's this little fluffy dough. They just fried it. Yeah. It's like a flat bread. You deep frying, and then it gets like a balloon. It's empty inside. Okay. So they just make a little hole. They pick yeah. the hole, and then they fill it up with stuff. Normally it's like vegetarian or with chicken. Dobra. Or a little bit. Is a lot of spicy or a little bit? Little bit. Yeah, for you is little bit, for me it's gonna be fire for sure. Okay, we'll try one portion. Yeah. Do tej dmuchanej kulki pan wlewa ostry bulion z kurczaka, mango chutney, ziemniaki masala. Spicy. Thank you, sir. No to zobaczmy, czy jest takie Really good. ostre, czy nie. Okej. I'm scared. Go for it. Once? One bite, yeah. One bite? It explode, one bite. That's amazing. It's really tasty, right? Oh my god, this is awesome. This is amazing. Right? This explodes really. Yeah, explode. That was pretty good, guys. It was with this green chutney. Can we have one more? Yeah, of course. That's different? No, they only have this. Otherwise, it's chocolate. Okay. Sticks and popping balls. Yeah, this one's fine. Yeah? Ice cream. I trust you. Make me a surprise. Yeah. Ice cream. Czyli mamy kuleczkę. Łamana. Yeah. Okej, mamy loda, kroszona czekolada. Mamy kawałki jakiegoś ciasta. Wygląda to jak pokrojony baton. Teraz wjeżdża lodzik. I pewnie coś na górę też pójdzie. No tak. Oh my god. That's heaven. Thank you very much. Thank you.
Chocolate puri, proszę Państwa. Co tu dużo mówić? Ja pierdzielę, to jest to. W momencie jak to pęka, zalewa cię fala słodyczy, czekolady, kokosu. Co mogło pójść nie tak? Mega czad. Dziwię się, że Antek nie chciał. It works like this. You put everything in the pot and it cooks. Then you sit down. With bamboo. With bamboo. And the meat is inside? The meat is inside. No to my trochę podjedliśmy, pokręciliśmy się kilka razy wzdłuż i wszerz. Pani Puri to moja nowa miłostka i póki co numer 1. Opuszczam to miejsce z mocnym postanowieniem, żeby najeść się tym kiedyś dosyta. Tymczasem niewymowna chemia zadziałała i w tym samym momencie wpadliśmy z Antkiem na ten sam pomysł, żeby napić się piwa. Niestety w całej okolicy nie dało się kupić nic alkoholowego. Więc oczywiście postanowiliśmy wyruszyć w poszukiwanie tego złotego trunku. Choć trochę z żalem zostawiamy za sobą te wszystkie pyszności, których nie udało się spróbować. Ale przed nami jeszcze 20 dni okazji na próbowanie nowości do oporu. W poszukiwaniu piwa przedzieramy się przez egipskie ciemności i znajdujemy ocean. Czuć tą sól. Gdzieś tam hen są Indie. Po raz setny dzisiaj już gubię Antka, ale i na to mam sposób. Jak zgubiłeś Antonio, to idę za zapachem jedzenia i tam będzie Antek właśnie. Look at this. You wanna go for it? This one is crab water. Name is water. Water? Yeah, this. Każdy z pytających nas dzisiaj ludzi doskonale kojarzy kraj Antka, a ja wciąż czekam na kogoś, kto będzie znał Poland i nie mylił jej z Holand. Jemy łora, to samo co wcześniej jedliśmy z krewetkami, ale wersja z krabem. On jest wysmażony tak, że jest chrupiący jak chrupełki. Oczywiście bardzo ostre i bardzo kary. Tak wiem, ale dla mnie wszystko jest tu bardzo ostre. Milano. Okay. I'm from South, Napoli. Ciao. Gdy jesteś już tak pełny, że wydaje ci się, że nic nie zmieścisz i spotykasz mamuśki z talerzem pełnym kanapek, one ci wytłumaczą, jak bardzo się mylisz. Sandwich. What is inside? Vegetarian. Very good. Okay. No, thank you very much. I just one bite. I'm full. Very full. Ah, okay. Mama Sri Lanka. Mama Sri Lanka. Mama Sri Lanka. Don't say no to mama, never. You cannot say no to Mama Sri Lanka. Thank you. Very good, no. Nie można dać piwa, jak widzieliście, dostałam kanapkę, dostaliśmy po kanapce, bo Państwo tam otwierają nowy biznes i na takie chyba dobre powodzenie, także trzymamy mocno kciuki, żeby poszło ładnie, pięknie. Niom, niom, niom. Bailamos! Chociaż kot rozumie po polsku. Hi! Hello! Hi! What? A faraway country. Do you know Poland? Really? A good girl, high five. Czyżby w końcu? Dziękuję, Lewandowski. This is Italy. Italiano. A jak Włochy, to i jedzenie. Cooking everyday pasta, everyday Italian. After 3 years with him, I was like this. I was like No co mogę powiedzieć? Nie żałuję ani jednego kęsa. beer belly. Pasta belly. Potem tańczymy jak w Bollywood, a dzieciaki śpiewają mi piosenkę o Polsce. I tu mnie zaskoczyli. Młody ma tyle energii, że przez 30 sekund nie potrafi ustać w miejscu. Your details. Yeah. Second time, or maybe the third. You just live in the clouds. Yeah. See on the floor what is going on? I'm a fucking dreamer. Yeah. Antonio właśnie powiedział, że będzie się bardzo śmiał i że czeka się w końcu wywalę. Wtedy jeszcze nie wiedział, jak bardzo wykrakał. Niedobry Anton. There's a bar. Szukajcie, a znajdziecie. Znaleźliśmy bar. Hello.
A girl we met, she said the bars are open till 9 o'clock in Sri Lanka, but it's after 9. Huh? 12 o'clock. Yeah. Okay, that's good. That's good. Okay, let's go for it. To chyba odpowiednia chwila, żeby zacząć rezerwować nocleg na jutro. I próbujemy ogarnąć pociąg na rano, też jutro. Ale oczywiście na różnych stronach są różne informacje dotyczące ceny i godziny odjazdu. Wtedy z pomocą wkracza jeden z barmanów. Dzwoni na infolinię, wszystkiego się dowiaduje i po chwili mamy już zabukowane miejsca. Dowiedzieliśmy się też o aplikacji PickMe oraz, że Uber współpracuje z tuk-tukami. Dzięki temu mieliśmy przejazdy nawet o 1000% tańsze niż nam proponowali kierowcy. Także polecam sobie ściągnąć. Więcej informacji podam w poradniku na koniec serii. W międzyczasie rozmowa zaczyna się kleić i zaczyna być śmiesznie. Zaraz opowiem, ale póki co skupmy się na szocie, który dostaliśmy bonusowo. Ale ciao. Raji, młodszy z barmanów, otwiera przed nami bar i dzieli się swoją wiedzą na temat alkoholowych wyrobów lankijskich. This is Sri Lanka product. 100% Sri Lanka, yeah? Yes, made in Sri Lanka. You cannot see anything So outside. this is a liquid made from coconut. Completely. Can I smell it? You will like that. Yeah, you promise? I dostajemy kolejnego shota na koszt baru w ramach degustacji edukacyjnej. Oh, you bet, you bet. You're gonna see me, you're gonna be like, oh, here she comes, Polish. I don't hate the people normally. No, I know. Thank you so much. To you. To you. Cheers. For the sake that you made us drunk today. I made you happy. Yeah, for sure. That's how it works. Mam całą masę znajomych, które pracuje za granicą, ale w 99% jest to Europa. Raji na kierunek emigracji wybrał Szeszele i Malediwy. Był tam barmanem i właśnie zasłuchujemy się w opowieściach o jamajskich turystach. Jest to dla mnie zupełnie nowy wymiar emigracyjnych anegdotek. Czy jest na sali tłumacz? I'm tipsy and I did this and I thought it was like oliva la scolana. Rozpieszczania ciąg dalszy. Nie wolno pić na głoda i na Sri Lance wiedzą o tym doskonale. Najwyraźniej mamy dzisiaj Dzień Dziecka. Ginger. So good. What is this thing? It's so good. It's so good. Cheese ball, right? No, I think it's The fluffy ginger one. inside. Yeah. Oh, wow. The ginger stuff is like good. It's good. Crispy. It's horrible. You guys are horrible. Franka. Can I hug you, please? Of course. Thank you. Pożegnania nadszedł czas. Thank you so much for the hospitality. You are the best. Thank you, boss. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. We'll see you on 24th. Yeah, thank you so much. Man. High five. 24th. High five. I forgot to ask your name as well. Right? What? My name is Antonio. Antonio. But it's always like this. What's yours? Monica. What's your name? Ranji. Kanji? Ranji. Ranji. Nice to meet you, Ranji. Nice to meet Nice you to too, meet you so Monica. much. Tuan. Tuan. Nice to meet you guys and see you soon. Anthony. Antonio. W ogóle niesamowite było to, jak oni zareagowali. No, bo obecnie mieszkamy na Islandii z Antkiem. Oni nigdy tutaj nie widzieli śniegu i w ogóle to było takie słodkie, jak pytali jaki on jest, jak pod stopami, czy to prawda, że jak chrupie. Ale w momencie, kiedy pokazaliśmy filmiki, że jak wygląda zorza polarna, jeden z tych gostków totalnie zwariował. Wyłączył się na wszelkie inne tematy, chciał widzieć coraz więcej, wiedzieć więcej. Nie mógł pojąć tego, dlaczego i jak na niebo robi się zielone. Jestem w stanie poniekąd to zrozumieć, bo ja mimo tego, że wiedziałam, że takie zjawisko zachodzi, do tej pory jak to widzę, to stoję jak wryta, bo to jest magia. A on dodatkowo nie wiedział, że coś takiego w ogóle istnieje. Także naprawdę miło było patrzeć na coś takiego, na tą reakcję, że on to zobaczył pierwszy raz i zostawiliśmy napiwek w ramach tych pieniędzy, które i tak oszczędzimy na tuk-tuku. Dzięki aplikacji, którą nam dali. Jest czat. No, śmiechu co niemiara, opowieści z różnych zakątków świata. Strasznie mili, sympatyczni, uśmiechnięci.
No, wchodzę do żartów cały czas, tam się gdzieś tlił jakiś element żartów. Mega ludzie, naprawdę. Teraz jedziemy do hotelu, bo rano idziemy do Kandy. Pociągiem! Przejechać się koleją na Sri Lance to jest absolutny must do. Po 7 mamy tam być. Jest północ, standard. Hello, good sir. Hi there. Hi. Hello. Oh my god, that was a long day. That was awesome day. No, to był superowy dzień. Sympatyczny, nienachalny. Mimo tego, że wstaliśmy za późno, dużo się działo i trochę się rozchodziliśmy i wdrożyliśmy w ten nowy świat. Rano mamy pociąg do złapania. W końcu się oddalimy od stolicy, jadąc w samo centrum wyspy i zaczniemy przygodę na dobre. Dobranoc mordeczki, do zobaczenia w Kandy. Dzięki wszystkim za czas. Pozdro!